Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Na imię mam Jolanta, z zawodu jestem nauczycielem angielskiego, ale poza pracą zawodową interesuje mnie wiele dziedzin. Tworzenie tego kanału jest jednym z moich rozlicznych hobby. W dzisiejszym filmie chciałabym Państwu pokazać mój ogródek przed wycinką, przed planowaną tak naprawdę już od 2 albo wręcz 3 lat wycinką i również po niej. Ogródek mój jest niewielki, działka z domem to tylko 5,5 ara. Ogródek mieści się na dawnych terenach podmiejskich. Obecnie jest to już typowy ogródek miejski. Duże miasto, w którym mieszkam, rozciąga się wiele kilometrów za naszą ulicą. Być może dotąd nie mówiłam Państwu, że mój ogródek jest ogródkiem odziedziczonym, ale nie jest to ogródek, przyznam, odziedziczony w pełni. Mieszkam wspólnie z moimi rodzicami, którzy są już w bardzo podeszłym wieku. Osobą, która posadziła wiele roślin w tym ogrodzie, osobą, która również narzuciła układ tego ogrodu, jest mój tato. Czasem śmieję się, że jeśli chodzi o ogród, przez ostatnie lata jest w nim tylko jeden pracownik i jeden fundator, czy też sponsor, natomiast mam aż 3 kierowników. Może dla niektórych z Państwa będzie to dziwne, ale ponieważ mieszkam w domu zbudowanym przez rodziców i opiekuję się, czy też zajmuję się ogrodem stworzonym pierwotnie przez mojego tatę, w związku z tym, ze względu na szacunek do moich rodziców, muszę się również stosować do ich wymagań, próśb, czy też oczekiwań. Na skutek tego w ogrodzie jest wiele roślin, których ja osobiście bym nie posadziła. Niektóre z nich kosztują mnie bardzo dużo pracy. Mamy na przykład w tym momencie jeszcze dalej 2 od początku źle prowadzone jabłonie wysokopienne. Jabłonie te rodzą bardzo wiele jabłek. Szczęśliwie co drugi sezon. Jabłka te muszę wybierać z rabat, muszę je utylizować w jakiś sposób. Tych jabłek już nikt jeść nie chce. Drzewa te muszę utrzymać, nie tylko ze względu na tatę, ale również ze względu na fakt, że zwłaszcza jedno z nich zasłania mnie przed bardzo brzydkim widokiem i silną lampą świecącą prosto w moje okna. Układ rabat jest też pierwotnym układem, w 90% powiedziałabym, układem, który ustalił mój tato. Ja tutaj nie bardzo mam możliwości zmiany tego układu. W pewnym momencie, kiedy chciałam mieć więcej róż, powiększyłam rabatę środkową. Teraz wiem, że posiadanie takiej środkowej rabaty, dużej środkowej rabaty, to jest dokładanie sobie naprawdę ogromnej ilości pracy. Mam też inne rośliny, których bym się chciała pozbyć, ale nie mam serca tego robić właśnie ze względu na tatę. Postanowiłam usunąć w tym roku 4 lilaki pospolite, które nie są już w ogóle ozdobą ogrodu. Wielki lilak, który rośnie przed domem, myślę, że pokazaniem tego lilaka kilka lat temu rozpoczęłam w ogóle działalność na tym kanale. Wielki lilak zostanie przycięty po raz kolejny. Będą też przycięte duże jabłonie. Postanowiłam też podkrzesać ogromną tuję, która nie wiadomo kiedy, w ciągu ostatnich 30 lat wyrosła przed oknem pokoju mojej mamy i bardzo ten pokój zacienia. Moi rodzice chcą się tego żywotnika w ogóle pozbyć. Ja uważam, że jest to niebywały okaz, w tym momencie już wyższy niż dom. Jest to przepiękna roślina.
Ja osobiście nie jestem zwolenniczką żywotników. Uważam, że żywotników w Polsce mamy miliony, o wiele, za wiele, ale nasz jest wyjątkowy. Takie ogromne żywotniki spotyka się bardzo rzadko. Będę też się próbowała pozbyć części bardzo ekspansywnego bluszczu pospolitego, który rozrasta się na wszystkie strony, przechodzi do sąsiadów. Sąsiadów mam bardzo miłych, oni nigdy nie mówią, żebym coś z tym zrobiła, ale wydaje mi się, że najwyższy czas jakoś spróbować, niestety chyba chemicznie ograniczyć tę roślinę, ponieważ usuwanie mechaniczne sekatorem kosztuje mnie bardzo dużo pracy. Tak jak już powiedziałam, muszę się liczyć ze zdaniem moich rodziców. Tak naprawdę powiem Państwu, wydaje mi się, że ja dbam o ten ogród i wkładam w niego tyle pracy, żeby moich rodziców uradować i uszczęśliwić. Kłopot, który tutaj mam i o którym rzadko mówię, jest to problem związany z hałasem. Mój ogród jest położony w niefortunnym miejscu. Dochodzi do nas praktycznie codziennie hałas z boiska szkolnego, szkoły z internatem i z placu zabaw, który jest bardzo oblegany przez dzieci z wyrastających jak grzyby po deszczu tutaj wokół bloków. Tak naprawdę bardzo trudno o cichy moment. Mamy też w okolicy bardzo liczne psy. Niektóre z tych psów ujadają całymi godzinami. Praca w ogrodzie nie jest dla mnie często przyjemnością, ponieważ zmagam się z dobiegającym z kilku co najmniej źródeł ciągłym hałasem. Myślę, że takie problemy nie obce są wielu osobom. Mam sygnały od widzów, że na przykład sąsiad nieustająco kosi trawę pod kaszarką spalinową, że komuś za płotem wyrósł dom weselny, w którym się odbywają huczne wesela. My takich rzeczy nie możemy przewidzieć. Kiedy moi rodzice budowali dom, okolica była raczej cicha i spokojna. Miasto się bardzo rozwija i okolica również się zmieniła. Gdybym miała taką możliwość, wyprowadziłabym się stąd. Nagrywanie tutaj z głosem naturalnym jest prawie niemożliwe. Czasem się to udaje o 6 rano. O ironię, moi znajomi, którzy mieszkają na 10. piętrze bloku, mają tam zupełną ciszę. Zastanawiam się, co z tym ogrodem dalej. Będę chciała przynajmniej front ogródka utrzymać ładny, estetyczny, żeby było miło przechodniom, żeby również było miło uczniom, którzy przychodzą do mnie na lekcje. Natomiast myślę o tym, by ograniczyć ilość pracy włożoną w ogród za domem, ponieważ tak naprawdę nikt z nas z tego ogrodu nie korzysta. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie moich refleksji. Pozdrawiam serdecznie.